Nie zniszczyć go. Taki grzyb, jeżeli rośnie, to pamiętajmy, to jest owocnik. Tak? Mianowicie grzybów takich, które widzimy, czyli takich, które tworzą owocniki, które my jesteśmy w stanie w terenie zobaczyć, jest w Polsce ponad 3,5 tysiąca gatunków. Wiele to jest takich, które są te owocniki. Są małe, często niezauważalne. Podobno 1000 kilkaset to są grzyby jadalne i to nie jeden raz w życiu, tylko wiele razy. Natomiast takie, które są dopuszczone do obrotu handlowego, to jest ich około 50 gatunków. Zbierają 1 albo 2 gatunki borowik, podgrzybek i nic więcej. I bardzo dobrze, dlatego że jeśli ktoś zna swoje ograniczenia, no to wtedy nie ma możliwości zbierania czegoś, czego się nie zna, a coś, co się nie zna, może być grzybem trującym. Jedna rada i jedna uwaga. Jeżeli ktoś nie czuje się świetnie w grzybach, a chce zbierać, to ze wszechmiar należy polecić grzyby o hymenoforze, czyli tej strukturze, która jest pod kapeluszem, hymenoforze rurkowatym. On czasami jest nazywany gąbką czy sitkami. Wśród tych grzybów nie ma grzybów bardzo silnie trujących i nie ma grzybów przede wszystkim śmiertelnie trujących. Natomiast to nie oznacza, że tam nie ma grzybów trujących, bo są grzyby trujące, niemniej jednak te grzyby trujące powodują, mówię o rurkowych grzybach trujących, powodują jedynie zaburzenia gastryczne. W związku z tym oczywiście to nie jest miłe, natomiast nie ma niebezpieczeństwa, że to się skończy jakoś tragicznie. Tak się akurat złożyło, że są różne grupy grzybów. Jedna z nich to są grzyby mykoryzowe, czyli takie, które tworzą związki partnerskie z drzewami leśnymi. I te grzyby, a do nich należy większość grzybów jadalnych, one nie są w stanie rosnąć bez drzew, z którymi współżyją. I teraz pewne gatunki grzybów, one nie są specjalnie wybredne, natomiast inne są właśnie bardzo wybredne i one mogą występować tylko pod określonym gatunkiem drzewa. Babka rośnie wyłącznie w towarzystwie brzozy. Nie ma brzozy, nie ma możliwości, żeby koźlarza babkę znaleźć. Maślak żółty rośnie wyłącznie w towarzystwie pod modrzewiem. Musi być modrzew. Jeśli nie ma modrzewia, inne maślaki, maślak zwyczajny, ziarnisty, musi być sosna, więc tutaj też sosny nie ma. To, co tutaj jest żółte, to jak sobie... Ja już muszę z okularami. To są takie bardzo malutkie talerzyki rosnące na drewnie. To nie jest jakaś taka bezładna masa, to jest dokładnie to samo. Tu są pojedyncze takie talerzyki, tarczki takie, szerokości 1-2 mm. To jest dwuzarodniczka cytrynowa, to jest przedstawiciel grzybów workowych. Natomiast tutaj jest grzyb z czerwonej listy grzybów polskich. To jest świecznica rozgałęziona, grzyb, który dawniej był uważany, że on jest taki rzadki, ale się okazuje, że on właśnie bardzo chętnie w parkach miejskich występuje i w Krakowie w większości tych parków miejskich jest, ale uwaga, on potrzebuje nieco większe fragmenty martwego drewna. Czyli jak w parku są tego typu, to nie jest jakiś gigantyczny fragment martwego drewna, ale jednak jest. Kto chce sobie porysować i można na tej hubie pisać swoje imię, jeżeli jest dostatecznie świeża. Można, tak? Proszę, możesz sobie napisać na grzybie. Trzymaj i albo narysować jakiś rysunek. Niestety jest tylko jeden owocnik. Jak chcemy następną kartę... A jaka to huba? To jest lakownica spłaszczona. Lakownica spłaszczona. No ale oczywiście te huby są niejadalne. Natomiast to jest bardzo ciekawy grzyb. Gdzie on rósł, zresztą nieważne gdzie on rósł. To jest tak zwana olszówka, czyli krowiak podwinięty. I z olszówką jest taka historia, że jeszcze stosunkowo niedawno, kilkadziesiąt lat temu, był to jeden z powszechniej zbieranych grzybów w Polsce. I znaczy u mnie w rodzinie nie, ale nasze babcie po wojnie na przykład, kiedy rzeczywiście z pokarmem, bo trochę inaczej niż teraz, zbierano te olszówki, bo to jest bardzo pospolity grzyb we wszystkich typach lasów rosnących. Zbierano te grzyby, po czym je obgotowywano, wylewano wodę. Jestem przeciwnikiem, bo to co z tego zostanie? Sama chityna zostanie tak naprawdę. No ale żeby zapchać żołądek teoretycznie można, tak? I w ten sposób pozbawiano tego grzyba jednej trucizny, które w nim się znajduje. Problem polega na tym, że stosunkowo niedawno
stwierdzono, że grzyb ten zawiera również inną truciznę, która może powodować, i tu mechanizm do końca chyba nie jest jeszcze poznany, ale może powodować niesłychanie silną reakcję alergiczną. I teraz ta reakcja alergiczna może wystąpić, ale nie musi. Można jeść tego grzyba 30 lat i nic się nie dzieje. I można go zjeść 1586 raz i można wtedy Nagle coś, tak? można wtedy dostać bardzo silnej reakcji alergicznej, która może się kończyć, i tak się bywało już nieraz, śmiercią. W związku z tym twierdzi się, i bardzo słusznie, że jest to grzyb śmiertelnie trujący, tylko proszę tego nie interpretować, że jeśli go zjemy, na pewno umrzemy. To jest troszeczkę inaczej. Rosyjska ruletka, chyba coś takiego, nie? Troszkę coś w tym rodzaju, no bo jeśli zjemy muchomora zielonawego, czyli sromotnikowego dawnego, kilka owocników, to na pewno umrzemy, jeśli nie skorzystamy z przeszczepu wątroby i tak dalej. W tym przypadku możemy zjeść i może nam nic nie być, ale nikt tego nie wie, kiedy zjemy pewną dawkę. On powoduje rozkład czerwonych krwinek, czerwonych ciałek krwi. Znaczy może powodować. Z kolei, zobaczcie, zupełnie inny kolor blaszek. Gdybyśmy to położyli na wysyp, to tu wysyp byłby biały. Natomiast to jest grzybówka Mycena hematopus. Charakterystyczna grzybówka, jako jedna z nielicznych grzybów, wydziela sok mleczny, które u nas rosną. To jest purchawka chropowata. I teraz uwaga, no, trzeba umieć rozpoznać purchawki od tęgoskórów. Jak się z kurzawką pomyli, to nie jest problem. Wszystkie purchawki i kurzawki w stanie takim, kiedy na przekroju są całkowicie białe, są jadalne. I to są jadalne na surowo nawet. Oczywiście ja nie polecam jedzenia grzybów na surowo, no bo są po prostu mało smaczne. Tak? Trzeba jakoś doprawić z czymś tam, z cebulką czy z solą. Ale krewniak tkani. O, jak pięknie. Tu pani jadła w zeszłym roku. Tak, to chyba jest dokładnie tak. to samo. A to jest, słuchajcie, Zjedzony. no zjedzony, ale to jest podgrzybek brunatny. Podgrzybek brunatny, najpowszechniej zbierany grzyb w Polsce, już się przechrzcił na podgrzyba. Teraz są podgrzybki, parkogrzybki, to dzisiaj super, jakbyśmy parkogrzybka znaleźli. No i podgrzyb. To jest podgrzyb brunatny według a ja zawsze go będę nazywał podgrzybkiem brunatnym. Dawniej to była czubajka czerwieniejąca, ewentualnie jest drugi teraz rodzaj wydzielony. Grzyb podobny do kani, ale... Oj, robaczymy. Zobaczymy. No, jest tak robaczywy. Mogę go zniszczyć? Spróbujemy go. O, robaczywy. No nikt takiego grzyba nie będzie jadł. On, tylko że trzon bardziej, ale tutaj też powinien zczerwienić. Zobaczymy, czy potem będzie czerwieniał. Na razie nie widzę, on jest troszkę podsuszony, ale głównie podstawa trzonu, jak się obetnie, to ona się wyraźnie robi czerwona. On jest grzybem jadalnym. Można jeść tak samo jak kania. Różnie piszą, ale to jest związane, ale właśnie, i to jest związane z tym, gdzie dany grzyb rośnie. Dlatego, że ten akurat gatunek, a tak naprawdę tu jest chyba ze 2 czy 3 gatunki blisko spokrewnione, one bardzo często rosną w takich miejscach nie najszczęśliwszych, typu śmietniska, jakieś oborniki przy domu i tak dalej. Jeśli rośnie w czymś takim, to on przejmuje właściwości otoczenia, bo wchłania to, na czym rośnie, i może wywoływać też zaburzenia gastryczne. Natomiast w lesie, jak ja jadam od wielu... Nie zniszczyć go. Taki grzyb, jeżeli rośnie, to pamiętajmy, to jest owocnik. Tak? I w związku z tym zawsze taka jest prawda. Jeżeli to jest owocnik, a grzybnia borowika szlachetnego to jest grzyb mykoryzowy, a wszystkie grzyby mykoryzowe, grzybnia ich rośnie w ziemi, w glebie. I jest połączona z określonymi drzewami, no bo akurat borowik wymaga takiego połączenia. Ale jest wyjątek, i to nie zjedzony przez ślimaki. To też jest, tu jest trochę nadgryziony, ale to jest nic. Z jednej, z drugiej strony bardzo ładnie. Niektóre grzyby, zwykle grzyby chubowate, takie twarde, tworzą owocniki, które widzimy również w zimie. One nie obumierają i mogą nawet kilkanaście lat trwać. To jest ten lakownica spłaszczona. To są młode owocniki tego. Te aktywnie rosną, a ten jest troszkę starszy. Zbierałem Podgrzybek tak? Teraz, tak? Piękny. Okazuje się, że opisano tylko mykoryzę z drzewami iglastymi podgrzybka.
co widać tu na załączonym obrazku. O, nie, wysyp, zobaczcie, to jest wysyp zarodników, widzicie? Aha. Na liściku też. Tak, wysyp ciemny, wysyp zarodników maślanki wiązkowe, stare bardzo. Mają jedną niefajną cechę, są bardzo krótkie. Więc taki gatunek, w takim kształcie, jakbyśmy gdzieś nawet do koszyka wsadzili, to on się, no do koszyka jak sam będzie leżał, to nie, ale gdzieś z innymi grzybami on się pokruszy. Ale jak ktoś chce, można zjadać. Muchomor też. jak? Muchomor z grupy muchomora mglejarki. I Mglejarki. być może on jest szary chyba, zdaje się, to być może to jest po prostu muchomor mglejarka. To jest gołąbek. Podobny jeszcze jest mleczaj, bo około 100 gatunków gołąbków i 100 gatunków mleczajów jest w Polsce. Zobaczcie, jak prosta jest budowa tego grzyba. Trzon, kapelusz, skórka najczęściej zabarwiona na różne kolory, albo żółte, albo czerwone, albo fioletowych jest bardzo dużo, też czasami zielone. Żadnych śladów, żadnych trzon gładki, bez pierścienia, bez siateczki, bez kosmków, bez niczego. Gładki trzon, hymenofor w postaci blaszek, kapelusz. Są to grzyby przeważnie dość duże, ten jest stosunkowo niewielki, ale też jak na grzyby nie bardzo mały. I teraz najważniejszą cechą jest to, że te grzyby są bardzo kruche. I zwróćcie teraz uwagę, czy on ma barwę różową. To jest ten grzyb, o którym mówiłem, on jest troszkę nadjedzony, który my zbieramy i jemy. To jest muchomor czerwieniejący. Zastanawiałem się jeszcze nad twardawym, ale ma jednak tutaj różową barwę. Obydwa gatunki są jadalne. Obydwa są jadalne, więc tutaj nie jest żaden problem. To jest muchomor twardawy, który jest generalnie szary i nie ma śladu różowej barwy. Zobaczcie. Tu nie ma. On jest po prostu szary. Muchomor twardawy. Też jadalny, troszkę rzadszy, pospolity w Polsce, ale troszkę rzadszy niż muchomor czerwieniejący. Muchomor twardawy. Bardzo ważne jest stwierdzenie tego, czy jest prążkowany pierścień. Dlatego, że u podobnego, naprawdę podobnego gatunku muchomor plamisty, jest jeszcze kilka innych cech, żeby muchomora plamistego odrzucić, ale u muchomora plamistego pierścień jest wybitnie gładki. No tu jest idealny jest ten owocnik. Kapelusz brunatny, jak sama nazwa wskazuje, podgrzyb brunatny. Oczywiście rurkowaty hymenofor, ciemniejszy trzon pozbawiony siateczki, bo na przykład te goryczaki żółciowe, których tu nie będzie raczej, chociaż ja już nie powiem, co tu będzie, a co tu nie będzie, to mają siateczkę na trzonie i przede wszystkim różowy albo jasny hymenofor, a on jest tutaj taki oliwkowy, zielonkawy się staje u dorosłego, bo to jest już dorosły, ale w sile wieku owocnik. Podobnie jak inne, podobnie jak wiele innych grzybów. Gąsówka, tak? Gąsówka. Jeśli jest trochę podsuszony, to nie ma tak intensywnej barwy. Bo jak ona jest młoda, wilgotna, intensywnie rosnąca, to jest naprawdę bardzo mocno fioletowa i z wierzchu, i od dołu. Natomiast jak zaczyna podsychać, to od dołu, zobaczcie, ewidentnie fioletowa barwa jest zachowana, natomiast z wierzchu ten fiolet już jest prawie niewidoczny. To jest grzyb, który jest bardzo smaczny. On, jak się go wrzuci do zupy albo do jakiegoś innej potrawy, on zachowuje fioletową barwę, więc wygląda dość zaskakująco. Jest podobnie, ale tego się nie ma co przejmować, jest trujący na surowo, jak wiele innych grzybów jadalnych, chociażby podgrzybek jest też trujący na surowo, czyli trzeba podgrzać. Żylak trzynsokowaty. Proszę bardzo. Zaraz się... Co, Igor, złaś. To jest dzieło nie dzieci, to że kłoda pęka, tylko grzybów. Myśmy to pozbierali, ale jeszcze nie piłem tej herbaty, kurde, bo żona gdzieś wsadziła. Jak on się nazywa? Wrośniak różnobarwny. I to Wrośniak można sobie w różnobarwny. internecie zobaczyć, można kupić nawet. Za jakieś gigantyczne pieniądze suszonego wrośniaka, który jest pospolitym grzybem w całej Polsce. Kłopot tylko polega na tym, że trzeba pościnać, on jest często zanieczyszczony, więc trzeba jakoś go oczyścić, ususzyć, sproszkować albo pokroić. No i jakiś się napar chyba z tego, jakąś herbatę, coś. Jak to smakuje, nie wiem, bo jeszcze nie piłem.